Tydzień temu Alchemia zapowiedziała nam, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy nowy obóz, możliwe pod koniec miesiąca. Dodatkowo zaprezentowała wówczas okładkę pierwszej części. Wczoraj dostaliśmy grafikę, która również przedstawia okładkę, tyle że Gothica Remake. Nie ukrywam, miałem nadzieję, że grafika będzie namalowana cyfrowo, podobnie jak w oryginale. Zamiast tego dostaliśmy modele bezpośrednio z gry, jednak muszę przyznać, że prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Bez problemu jestem w stanie stwierdzić, co to za część serii oraz kim są te postacie. Oczywiście, jeśli przyjrzymy się szczegółom, to dostrzeżemy błędy graficzne. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, że grafika będzie mniej więcej takiej wielkości, to raczej bym się aż tak mocno nie czepiał. Więc nie przedłużajmy i zobaczmy, co tam nam Alchemia przygotowała. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to podobnie jak w oryginale, logo oraz maska śniącego. Nowsza wersja ma nieco krótsze rogi niż oryginał, oko w centralnej części maski jest obrócone o 90 stopni, brakuje natomiast pęknięcia po lewej stronie. Według mnie prezentuje się całkiem dobrze, nadal ma ten mroczny, przerażający wygląd. Zdążyłem zauważyć, że napis Remake pod logo Gothic niespecjalnie wam się podoba. Osobiście uważam, że nie jest zły, gdyż gdyby dali tą samą czcionkę co u góry, to napis byłby po prostu nieczytelny, zaś powiększenie go zwyczajnie zaburzyłoby cały wygląd okładki. Choć widać, że grafik dość mocno inspirował się oryginałem, jednak mimo to mamy tu całkiem sporo nowości. Przede wszystkim okładka w jedynce była dość oszczędna oraz dominowały czerwono-czarne kolory. W nowszej wersji zamieniono je na szarawo-pomarańczowe, plus dodano znacznie więcej zawartości. Zacznijmy zatem od czwórki przyjaciół. Zamieniono miejscami Miltena i Lestera oraz zadbano, aby te postacie posiadały wygląd bardziej zbliżony do tego, co dostaniemy finalnie w grze. W końcu są to modele 3D, a nie rysunek. Na pierwszy ogień idzie Gorn. Z tego co się dowiedziałem, to niezbyt wam odpowiada jego nowy projekt. Waszym zdaniem ma zbyt chudą posturę, co kontrastuje z jego opisem z gier, gdzie najemnik z nowego obozu przedstawiany jest jako napakowany olbrzym. Problem w tym, że Gorn w jedynce posiada również dość chude ciało. Najprawdopodobniej w Gothicu Remake dostaniemy dwa warianty ciała, grube i standardowe. W przeciwieństwie do oryginalnej okładki, teraz Gorn dzierży swój topór, zemstę Gorna, jaki posiada zbroję najemnika. W starszej wersji miał inny topór oraz lekki pancerz najemnika. Na chwilę chciałbym się skupić właśnie na zbroi z nowego obozu, gdyż widzimy ją po raz pierwszy. Wygląda niemalże tak samo jak oryginał. Również mamy futro, naramiennik na prawym barku, jednego nadbiodraka na lewej nodze oraz okrągły element płytowy chroniący pierś. Z nowości mamy metalowe karwasze, przeszywanice pod pancerzem oraz przerobione bigwanty. Tym razem są bardziej złożone. Prócz nagolenników oraz nadbiodraka mamy również nakolanniki, dzięki temu bigwanty prezentują się lepiej niż oryginał, gdzie mieliśmy dwie zwykłe rynny sięgające za kolano. Zmieniono głowę Gorna, nadal ma sumiastego wąsa, lecz teraz jest nieco nieogolony. Ma tą samą linię włosów oraz grzywkę zaczesaną do góry, jednak teraz ma wygolone boki. Sama głowa zaś jest według mnie znacznie pulchniejsza niż w przypadku oryginału. Na chwilę obecną podoba mi się projekt topora oraz pancerz. Co do głowy, to cóż, widać, że jest to Gorn, jednak czegoś mu brakuje. Z oceną tu bym się wstrzymał do czasu, aż zobaczymy go w nieco lepszym świetle. Kolejną odświeżoną postacią jest Lester, który zamiast zbroi nowicjusza nosi pancerz strażnika świątynnego i walczy mieczem podobnym do kata zamiast swoim buzdyganem. Spore emocje wzbudza jego pancerz, gdyż jak wiemy, Lester nie był strażnikiem, tylko nowicjuszem. Możliwe, że w późniejszym etapie gry dostanie awans lub też po prostu zdobędzie taki pancerz. Widzieliśmy podobny już w 2022 roku, zaś teraz mamy jego cięższą wersję. Zbroja ta wygląda niemal tak samo jak w jedynce, z tą różnicą, że teraz dokładnie widzimy lamelki, czego brakowało w oryginale. Świetnie oddaje ducha pierwowzoru. Kolejna ciekawostka to fakt, że trzyma miecz, który wygląda jak jednoręczny oburącz. Jak wiemy, Lester jest mistrzem walki bronią jednoręczną, więc ciekawe, że trzyma broń w taki sposób dwiema rękami. Co do miecza to wspomnę, że na oryginalnej okładce jedynki również posiada miecz, a nie buzdygan. W przeciwieństwie do Gorna, głowę ma podobną jak oryginał, ma tą samą brudkę, ciemne oczy plus zmarszczone brwi. Jedyne czego mi brakuje to oczywiście tatuaży, których zabrakło na twarzy oraz ramionach. Nie ukrywam, że brak tak charakterystycznego elementu jak sekciarskie tatuaże nieco mnie martwi, biorąc pod uwagę, że widzieliśmy już innego nowicjusza, który również nie posiadał charakterystycznych tatuaży. Kolejna odświeżona postać to Milten.
Tutaj względem oryginału przerobiono zarówno sam wygląd młodego maga, jak i szatę ognia. Według mnie wygląda naprawdę dobrze, widać, że ta głowa należy do jakiegoś maga, a nie kopacza. Całkiem fajnie, że Milten tym razem będzie mieć nieco dłuższe kudłate włosy, przez co przypomina kudłatego lub Todda Howarda. Możliwe, że inne postacie również będą mieć unikatowe fryzury. Co do samej głowy, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Właśnie tak sobie wyobrażałem Miltena. Ciekawie prezentuje się jego szata, która to dość mocno odbiega od oryginału, lecz nie jest to absolutnie zarzut. Podobnie jak w jedynce, tak również w nowszej wersji szata składa się z czerwonej tkaniny sięgającej do stóp, z tą różnicą, że tym razem jest rozcięta od pasa w dół. Możliwe, że twórcy nasłuchali się gotikowych przeróbek, gdzie Milten narzeka, że w swojej kiecce nie może biegać. Względem oryginału zmieniono pas, teraz jest nieco bogatszy w szczegóły oraz ma mniejszą klamrę. Nieco zmieniono skórzany pas chroniący barki oraz tors. W nowszej wersji widać od razu, że szata ma kaptur. Jak dobrze się przyjrzymy, to zobaczymy, że Milten, tak jak w oryginale, nosi naszyjnik maga ognia. W odświeżonej wersji młody mag nosi wysokie skórzane buty. Osobiście nowy projekt Miltena bardzo mi się podoba, ma ten gotikowy charakter, pomimo że różni się względem oryginału. Ostatnim z czwórki bohaterów jest omawiany już Diego. Wydaje mi się, że nieco uwydatnili jego sumiasty wąs. Strój cienia widzieliśmy już w ubiegłorocznym zwiastunie i na kilku innych grafikach, lecz teraz mamy okazję zobaczyć, jak prezentuje się w pełnej okazałości. Nadal nieco niepokoi mnie brak miecza przy pasie. Możliwe, że będziemy mogli nosić wyłącznie jeden typ broni, albo do walki w zwarciu, albo na dystans, podobnie jak to miało miejsce w Eleksie. Jeśli tak, no to niestety słabo. Choć na innych grafikach, jak i zwiastunie, widzimy postacie, które noszą obie bronie jednocześnie. I to tyle, jeśli chodzi o Diego. Nie ukrywam, nieco dziwi mnie fakt, że twórcy postanowili podmienić zbroję dla Lestera i Diego. Prócz tego jestem ciekaw, dlaczego wszyscy z tej czwórki wyglądają na nieco starszych niż w oryginale. Możliwe, że to przez mocne światło, które zresztą pada byle gdzie. Zupełnie tak, jak gdyby autor tej grafiki niedbale powycinał postacie z innej scenerii. Poza naszą czwórką mamy tu jeszcze dwóch strażników ze starego obozu. Po prawej mamy siepacza Gomeza, który zginął najprawdopodobniej wskutek uderzenia w głowę. Kolejny leży w lewej części okładki, dostał strzałą w oko i mam z tym problem, gdyż nie mamy krwi, a oko jest w nienaruszonym stanie. Jest to dość dziwne. Coś czuję, że ci strażnicy nie leżą tu bez powodu. Możliwe, że czwórka przyjaciół połączy siły razem z bezimiennym i będą walczyć przeciwko ludziom Gomeza. Oprócz tego w różnych miejscach widzimy miecze. Dwuręczak oraz miecz, który przypomina ostrze bohatera z rękojeścią Narsila z Władcy Pierścieni. Mam takie wrażenie, że twórcy inspirowali się orkiem z dwóch pierwszych gotików, trójki i jakiegoś innego uniwersum. Najbardziej przeszkadza mi dość mała głowa w porównaniu do reszty ciała. Wyglądają lepiej niż ork ze zwiastuna starej kopalni, jednak twórcy mogliby nieco przerobić im głowy. Same pancerze z tego co widzę, to nie wyglądają najgorzej. Można powiedzieć, że dość dobrze oddają ducha pierwowzoru. Nieźle też wyglądają orkowe bronie, natomiast nie mogę uwierzyć, że grafik postanowił skopiować orków z jednej strony i wlepił ich po drugiej. Albo nałożył dwa modele orków na jeden. Jednak tak jak wspominałem wcześniej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że okładka będzie wielkości opakowania na płytę, to nie ma co się specjalnie przejmować drobnostkami, gdyż i tak nikt ich nie zauważy. Jeśli zaś oddalimy okładkę, to wygląda naprawdę przyzwoicie. Powiedziałbym, że jest ten klimat. A jeśli chodzi o gameplay, to coś czuję, że zobaczymy wcześniej odświeżone intro, które będzie się kończyć słowami: Aż do dziś. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. Po czym zostanie zaprezentowany nowy wygląd bezimiennego. Coś przeczuwam, że Alchemia będzie chciała osiągnąć podobny efekt do tego. Yes, sir. Then show me what you know. Więc raczej nie opublikują nowej wersji bezimiennego, ot tak. Dopiero później dostalibyśmy prawdziwy pierwszy gameplay. To tyle na dziś. Jestem ciekaw, co wy o tym myślicie, bo ja mam dość mieszane uczucia co do szczegółów okładki. Zatem dajcie znać, a my widzimy się już niedługo, więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! No to witamy na pokładzie.